Cześć! Odcinek muzycznego subiektywu o koszmarnych okładkach spotkał się ze sporym zainteresowaniem i prośbami o dogrywkę. Bardzo mi miło z tego powodu i taki materiał z chęcią przygotowałem. Co więcej, za część dzisiejszego kontentu odpowiadacie Wy sami, sugerując w komentarzach, jakim zespołom czy okładkom mógłbym się przyjrzeć, za co serdecznie dziękuję. Gotowi na drugą część? No to jedziemy! Zacznę od dwóch zespołów z poprzedniego odcinka. Jeżeli ktoś go nie widział, to zapraszam do nadrobienia zaległości. Prezentując okładkę Sabotage zespołu Black Sabbath, wspominałem, że mogło być jeszcze gorzej. I żeby nie być gołosłownym, dzisiaj pokażę Wam okładkę do płyty Born Again, nagranej o dziwo z Ianem Gillanem z Deep Purple na wokalu. Sam album oceniany jest różnie, chociaż na przykład utwór tytułowy muszę przyznać, że jest wyborny. Czego niestety nie mogę powiedzieć o okładce. No bo co na niej mamy? Dostaliśmy jakieś dziecko, któremu doprawiono różki, kły, pazury, więc to pewnie jakiś szatański pomiot. Wszystko jest utrzymane w beznadziejnej kolorystyce, więc kto im to zrobił? I tutaj trudno jednoznacznie odpowiedzieć. To znaczy za projekt graficzny odpowiedzialny jest Steve Joule, który był w tym czasie m.in. pracownikiem magazynu muzycznego Kerrang, a także projektantem płyt, m.in. dla Ozzy'ego Osbourne'a. I tutaj wszystkim, którzy znają trochę historię Black Sabbath, powinna zapalić się lampka alarmowa. No bo w tym okresie Ozzy nie był już członkiem Black Sabbath, a jego stosunki z byłymi kolegami były co najmniej chłodne, w czym spora zasługa jego żony i menadżerki Sharon Osbourne z domu Arden. Oliwy do ognia dolewał jej tata, Don Arden, który był menadżerem Black Sabbath, który się z córką pokłócił, ona poszła na swoje, zabierając Ozzy'ego, a kariera Ozzy'ego w latach 80. rozwijała się dużo lepiej niż jego macierzystego zespołu. Arden, żądny zemsty i zazdrosny, stwierdził, że za wszelką cenę zrobi z Black Sabbath najlepszy zespół heavy metalowy na świecie. W związku z tym ściągnął na wokal Iana Gillana, na perkusję ponownie zaprosił Billa Warda z oryginalnego składu, a poza tym starał się na różne sposoby namówić do współpracy, przekabacić, czy może przesabacić współpracowników Sharon i Ozzy'ego. Jednym z nich był Steve Joule. Problem w tym, że Joule wolał pozostać lojalny wobec Osbourne'ów, ale żeby nie drażnić lwa, przygotował kilka projektów tak na odwal się, żeby zespół wszystkie odrzucił i poszukał sobie kogoś innego do tej roboty. W związku z tym wykorzystał zdjęcie z okładki starego magazynu Mind Alive z 1968 roku, które odpowiednio przerobił. Potem dodał różki, kły, pazurki, czcionkę Old English i oczojebne kolory, żeby uzyskać tylko jak najbardziej demoniczny efekt. Podobno sam miał z tego niezłą polewkę, niezły ubaw, do momentu, kiedy nie okazało się, że projekt podoba się Tony'emu Iommiemu. Geezer Butler, basista, stwierdził, że projekt jest gówniany, ale że to zajebiste gówno. Ponieważ na spotkaniu z grafikiem nie było nikogo więcej, Don Arden przyklepał temat i zamówił u Joule'a całą resztę. Podobno menadżer tak zapalił się do całego projektu, że postanowił, że w trasę promocyjną zatrudnią Karła, który pojawi się na scenie w stroju właśnie tego demonicznego niemowlęcia. Joule dostał za cały projekt 2 razy więcej niż dostawał za okładki szykowane dla Ozzy'ego, więc chcąc nie chcąc dokończył dzieła. Podobno zwlekał do samego końca i dopiero w przeddzień upływającego terminu oddania siadł do tej roboty, wspomagając się butelką Jacka Danielsa i najtańszym speedem, jaki udało mu się skołować w okolicy. Projekt oddał, a gdy finalną wersję zobaczył wreszcie Ian Gillan, był wściekły i zażenowany. Zobaczyłem okładkę i puściłem pawia, wspomina. Podobno był tak wkurzony, że wyrzucił przez okno hotelowe pudełko z 25 egzemplarzami Born Again, które otrzymał. I od tej pory przez większość fanów okładka do Born Again uważana jest za najgorszą w dyskografii Black Sabbath, aczkolwiek zdarzają się też jej zagorzali fani. Tacy na przykład jak Max Cavalera z Soulfly i Sepultury, czy Glenn Benton z The Side. Co ciekawe,
To samo zdjęcie z okładki Mind Alive wykorzystali 2 lata wcześniej na swoim singlu New Life Depeche Mode. Przy czym Jul mówi, że w tamtym okresie nie widział okładki tego singla i można mu wierzyć. Siedział w zupełnie innych klimatach muzycznych. Więc po prostu nieświadomie sięgnął po to samo źródło inspiracji. A jeżeli kogoś winić, to jego rodziców, którzy w celach edukacyjnych kupowali mu magazyn Mind Alive. Notabene historia z diabelskim dzieckiem miała jeszcze swój ciąg dalszy. Otóż w okresie nagrywania płyty Born Again Sharon Osbourne była w ciąży, a w kilka tygodni po wydaniu albumu urodziła córeczkę, którą nazwano Amy. Tony Iommi złośliwie zaczął nazywać tym imieniem potworka z okładki. Ale Sharon dowiedziała się o tym i postanowiła się zemścić. W związku z tym namówiła swoją przyjaciółkę, modelkę, żeby umówiła się na randkę z Tonym Iomim w eleganckiej restauracji w Los Angeles. Kiedy Tony zjawił się na miejscu, modelki nie było, natomiast na stoliku czekało na niego elegancko zapakowane pudełko. Myśląc, że to prezent dla niego, Tony otworzył je i w środku faktycznie był prezent od Osbornów. 2 kupy. Jedna od Sharon, druga od Ozziego. Tak przynajmniej wspomina to Sharon. Iommi na ten temat milczy, więc może jest to tylko fantazja pani Osbourne. Żeby zamknąć temat Black Sabbath, warto jeszcze nadmienić, że ten zespół miał zarówno szczęście do okładek trafionych w punkt, jak i takich, które litościwie można określić niewypałami. I do tej drugiej kategorii myślę, że można zaliczyć też okładkę do legendarnego Paranoid. Dlaczego? No przyjrzyjmy się jej. Mamy na niej jakiegoś pędzącego ziomka, ubranego na różowo, w kasku na głowie, który w prawej ręce dzierży tarczę, w lewej miecz, więc albo był leworęczny, albo nie bardzo kumał, co do czego służy. Czy to jest jakiś pędzący w szale bojowym wojownik i stąd tytuł Paranoid? Okazuje się, że nie. Nic z tych rzeczy. Tytuł nie ma z nim absolutnie nic wspólnego. Pierwotnie album miał się nazywać Warpix i jeżeli pędzący ziomek do czegoś miał nawiązywać, to właśnie do tego tytułu. Jednak wytwórnia Warner Brothers nie zgodziła się na taki tytuł, ponieważ nie chciała żadnych nawiązań, żadnych skojarzeń z wojną w związku z eskalującym konfliktem w Wietnamie. Szukano zatem tytułu zastępczego, a ponieważ wydany już z tego krążka singiel Paranoid doskonale sobie radził na listach przebojów, stwierdzono, że aby podnieść sprzedaż longplaya, ochrzczą go tym samym tytułem. Natomiast postanowiono zachować oryginalną okładkę, w związku z czym na Paranoid mamy tego pędzącego ziomka. Dla zainteresowanych jest nim Roger Brown, asystent fotografa Keitha Macmillana, a zdjęcie wykonano w Black Park, stąd drzewo widoczne obok biegnącego Browna. Drugim zespołem z poprzedniego epizodu, o którym jeszcze 2 słowa, będzie Deep Purple. Wcześniej prezentowałem okładkę płyty Bananas, ale są jeszcze co najmniej 2 okładki w dorobku tego zespołu warte wspomnienia, bynajmniej nie dla ich wartości artystycznej. Mam na myśli okładki do płyt Now What i Equals One. I ja rozumiem, w minimalizmie często tkwi potężna siła, natomiast w przypadku tych okładek, szczerze mówiąc, niczego takiego nie dostrzegam. Jeśli już, to dostrzegam szukanie oszczędności albo sytuacje w stylu ktoś coś naszkicował na serwetce i tak już zostało. Ciekaw jestem, co wy o tym sądzicie. Nie będę się nad nimi rozwodził, bo moim zdaniem mówią same za siebie. Okej, zamknęliśmy temat starych znajomych, czas powitać nowych gości. A zacznijmy od Jethro Tull i płyty Live Bursting Out. I od razu wyjaśnię. Ta okładka jest generalnie w porządku. Fajne zdjęcie koncertowe, takie trochę w stylu pozy, jaką przyjął Phil Lynott na legendarnej koncertówce Life and Dangerous. Pozostaje mały detal. Kiedy przyjrzymy się naprawdę blisko, dostrzeżemy, że Jan Anderson ma dziurę w spodniach. Dokładnie na szwie w kroku. Jak to mogło przejść niezauważone? Otóż najprawdopodobniej było zauważone, o czym może świadczyć tytuł albumu. Burst Out możemy tłumaczyć jako krzyczeć albo wybuchać, na przykład gniewem, ale też pękać. W związku z tym ktoś najwyraźniej zauważył, że Janowi pękły spodnie w kroku. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to dopowiem, że albumowi towarzyszył singiel z nową piosenką studyjną o tytule A Stitch of Time, czyli Szef Czasu. I tam już nie ma wątpliwości, na tej okładce Jan Anderson ma jeszcze większą dziurę w kroku.
A sam tytuł ze słowem Stitch, czyli szef, jest ewidentną do tego aluzją. No cóż, cały Jan Anderson ze swoim rubasznym poczuciem humoru. Chciałoby się powiedzieć niezłe jaja, ale w tym wypadku mogłoby to być rozumiane zbyt dosłownie. A teraz kilka okładek, o które fani spierają się od lat. Jedni je kochają, inni nienawidzą. Zacznijmy od zespołu Queen i albumu The Miracle. Na okładce widzimy głowy 4 muzyków złączone, jakby zlane w jedną, co ma symbolizować jedność, jaka panowała w zespole w okresie, kiedy stan zdrowia Freddie'ego Mercury'ego pogarszał się i muzyk nie był już w stanie pojechać w trasę promującą album. Idea zatem słuszna, wykonanie można oceniać różnie. I nie mówię tutaj o kwestiach warsztatowych, bo w czasach, kiedy nie było jeszcze Photoshopa czy jakichś innych zaawansowanych programów graficznych, osiągnięcie takiego efektu to wymagało na pewno dużo czasu, dużych umiejętności, więc tutaj szacun dla grafika. Natomiast pytanie, czy Wam się to podoba, czy może raczej straszy? Mnie to śmieszy, zwłaszcza kiedy pomyślę sobie, jak ten stwór wyglądałby od szyi, a zwłaszcza od pasa w dół. Warto też dodać, że jeżeli się przyjrzymy, to mimo, że ten twór składa się z 4 głów, ma 4 nosy, 4 usta, to oczu ma 5. Wygląda na to, że od każdego muzyka dostał po jednym, ale od Freddie'ego Mercury'ego 2. Więc najwyraźniej nawet w takiej metamorfozie bywają równi i równiejsi. Dodam jeszcze, że podobny koncept wykorzystał kilka lat później polski zespół Hej na płycie zatytułowanej Pytajnik, znak zapytania, przy czym tam mamy jedną głowę stworzoną z 4 wycinków twarzy muzyków towarzyszących Kasi Nosowskiej. I jak dla mnie efekt jest porażający, a w zasadzie przerażający. Nie wiem, czy muzycy mieli na to jakiś wpływ, czy zostali postawieni przed faktem dokonanym, ale jakby nie było, efekt końcowy jest zły. Po prostu. A jeszcze w dodatku jeden z tych kolesi wystąpił w żonobijce. No proszę Was. Zresztą jeśli o takie nie do końca udane metamorfozy chodzi, to warto wspomnieć też płytę Teda Nugenta Scream Dream. I w sumie to nie wiem, czy ta okładka bardziej mnie śmieszy, czy przyprawia ociarki. Z kolejnym zespołem mam duży problem. Zresztą nie tylko chyba ja, ale i spora część fanów, bo kiedy szykowałem ten epizod, rozmawiałem z moim bratem, największym zapaleńcem UFO, jakiego znam, i on powiedział, że wystarczy wziąć ich okładki, a będę miał wypełniony cały epizod. Ja uwielbiam ten zespół, zwłaszcza z okresu z Michaelem Schenkerem, ale ich okładek nie lubię, albo przynajmniej nie rozumiem. I co ciekawe, duża część z nich, zwłaszcza z tego najlepszego okresu, Phenomenon, Force, No Heavy Petting, Lights Out, Obsession, Strangers in the Night, to są dzieła legendarnej agencji designerskiej Hypnosis. Ja mam takie nieśmiałe podejrzenie, że UFO dostawało jakieś odpady, to co inne zespoły odrzuciły. Ale może się mylę i po prostu się nie znam. Podobnie nie przekonuje mnie projekt, który znalazł się na okładce Mechanics, autorstwa innego znanego grafika, Johna Pasha, który jest m.in. twórcą słynnego jęzora Rolling Stonesów. No w tym przypadku ten koncept klucza francuskiego przechodzącego w gryf gitary jest dla mnie intrygujący, natomiast wykonanie moim zdaniem nie powala. Chyba jednak najbardziej zastanawia mnie okładka od przebojowego Lights Out. Zdjęcie zostało wykonane we wnętrzu londyńskiej elektrowni Battersea, tej, która została uwieczniona na słynnej okładce od płyty Animals Pink Floyd. Na pierwszym planie przedstawioną mamy dużą część wokalisty zespołu Phila Mogga, ubranego w jednoczęściowy roboczy kombinezon, ale rozpięty, także pokazuje dużą część jego nagiego ciała i to do dość niskiego poziomu. Co więcej, zaangażowany w projekt Richard Manning, twórca tej okładki, wspomina, że został poproszony przez członka zespołu o wizualne powiększenie jego członka, który nieco wybrzusza dolną część kombinezonu. Ja wiem, że rock od samego początku jest nierozerwalnie związany z seksem, ale mnie osobiście takie manifestacje nie przekonują i ich nie potrzebuję. I to nie dlatego, że jestem facetem, bo okładka od, nie wiem, od Love Drive Scorpionsów też raczej wywołuje u mnie zażenowanie niż podziw. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze drugą osobę, która jest na drugim planie.
Kiedyś łudziłem się, że to jest dziewczyna, ale jednak nie, to jest gitarzysta zespołu Michael Schenker. Też ubrany w taki kombinezon, a w zasadzie w połowie rozebrany. No i teraz, jak my mamy to interpretować? Czy panów coś łączy? Czy czekają, aż zgasną światła? A czy może już jest po wszystkim? Nie to, żebym im bronił, ale niekoniecznie odczuwam potrzebę, żeby coś takiego dostawać na okładce hard rockowego zespołu. Oczywiście to mogło chodzić o zwykłą artystyczną prowokację i jeśli tak, a zakładam, że taki był koncept artystów z Hipgnosis, to efekt został osiągnięty. Jestem zakłopotany czy skonsternowany tą okładką. Ciekaw jestem, co wy sądzicie o tej i o innych okładkach UFO, które dla mnie są co najmniej dziwne. Byłbym zapomniał. Na stronie Hipgnosis znalazłem jeszcze wersję tej okładki przygotowaną na rynek koreański. Ci, którzy oglądali poprzedni epizod o koszmarnych okładkach, wiedzą, że czasami na różne rynki przygotowano wersje alternatywne okładek. Tutaj czegoś takiego nie zrobiono, dokonano tylko drobnego retuszu, ale za to jakiego? Patrzcie i podziwiajcie, albo raczej patrzcie i płaczcie. Przyznam szczerze, że w tym świetle oryginalna okładka nagle bardzo dużo zyskuje. Wracając do Hipgnosis. Ich projekty w ogóle mają to do siebie, że często polaryzowały fanów. I pewnie o to chodzi w dobrej sztuce. Takim przykładem może być okładka do Presence zespołu Led Zeppelin. Jedni ją bardzo cenią, chociażby za sam koncept, inni jej po prostu nie trawią. O co chodziło w samym pomyśle? Jego trzonem był 12-calowy, czyli na nasze jakieś 30-centymetrowej wysokości przedmiot. Po angielsku object, czyli może raczej na nasze obiekt. Trochę przypominający obelisk, ale taki skręcony w połowie wysokości. Jak to z tajemniczymi przedmiotami bywa, nie jest powiedziane, nie jest wytłumaczone, co on oznacza. Można go różnie interpretować. Według samych twórców miał symbolizować jakąś tajemniczą, wszechobecną w świecie potęgę. Wszechobecną tak jak muzyka Led Zeppelin. Tutaj trochę odjechali, ale generalnie sam pomysł i sam ten przedmiot, ten obiekt robią wrażenie. Zwłaszcza jeżeli sobie przyjrzymy się mu bliżej, dokładniej, to dostrzeżemy na przykład, że ten przedmiot nie rzuca cienia. Na stole widać cień dzieci, ale sam przedmiot cienia nie rzuca. I trochę przypomina jakby czarną dziurę. W związku z tym obok słowa presence, czyli obecność, które jest tytułem albumu, no i które podkreśla tę obecność w naszym życiu, w świecie tego przedmiotu, tego obiektu, nasuwa się też skojarzenie ze słowem absence, czyli nieobecność, jaką wywołuje czarna dziura. Ten koncept jest pociągnięty dalej na tyle i w środku okładki. Tam widzimy szereg zdjęć przedstawiających ludzi w różnych codziennych czynnościach, w różnych miejscach i na każdym z tych zdjęć towarzyszy im ten tajemniczy obiekt. Sam pomysł jak dla mnie bardzo fajny. Do tego trzeba dodać wykonanie. To były czasy, lata 70., kiedy nie było jeszcze Photoshopa czy innych jakichś zaawansowanych programów komputerowych do obróbki zdjęć. Zatem przygotowanie takiej okładki, która de facto jest kompilacją kilku zdjęć, bo fotografię rodzinnie wykonano w studiu. Zdjęcie łódek to jest inna fotografia. Te dwa zdjęcia połączone ze sobą, pousuwano różne elementy niepożądane, jak chociażby cień tego obelisku. Uzyskano efekt, który moim zdaniem budzi szacunek dla umiejętności graficznych i zaangażowania projektantów. Poza tym ten koncept pociągnięto też jeszcze dalej i wyprodukowano ponad 1000 egzemplarzy takich faktycznych, rzeczywistych obiektów i zaplanowano akcję marketingową, akcję promocyjną, która miała polegać na tym, że w tym samym momencie równocześnie w różnych miejscach na świecie te obiekty się pojawią, zostaną rozstawione przed najsłynniejszymi budynkami, takimi jak na przykład Biały Dom w Waszyngtonie czy londyński parlament. Niestety plany te przeciekły do gazety Sounds, a ta nie potrafiła utrzymać języka za zębami
i wyjawiła wszystko. W związku z tym z akcji zrezygnowano, a szkoda. I ostatecznie te gadżety rozdano po prostu ludziom z branży muzycznej. Stanowią do tej pory poszukiwany egzemplarz kolekcjonerski. Biorąc to wszystko pod uwagę, jako fan jestem rozdarty. Z jednej strony koncept bardzo mi się podoba. Taki obiekt też bym chętnie przytulił i postawił sobie gdzieś na półeczce. Natomiast nie jestem w stanie strawić zdjęcia tej rodzinki. Ja wiem, to są takie, powiedzmy, stylistyka na lata 50., wszystko jest podkoloryzowane, ale no po prostu nie trawię ich i już. Nie wiem, ta mama i ten tata, czy cała ta rodzina kojarzą mi się z jakąś taką rodziną z horroru. Pozornie wszystko tam gra, wszyscy są uśmiechnięci, a za zamkniętymi drzwiami dzieją się jakieś straszne sceny. No nie wiem, tak mam i nie wiem, jestem bardzo ciekaw, jak wy się na tę okładkę Presence zapatrujecie. Spierać można się również o okładki, które wyszły spod pędzla samych artystów. Ja wiem, nie każdy obraz musi się każdemu podobać, więc ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na temat okładek, które przygotował Bob Dylan dla swoich albumów Self Portrait i Planet Waves. Dylan zresztą był tak uprzejmy, że sportretował też kiedyś zespół The Band i kapela wykorzystała ten obraz na okładce płyty The Music from the Big Pink. Znawcy sztuki dostrzegają tutaj nawiązania do surrealistów czy obrazów Marka Chagalla. Przeciętnym zjadaczom chleba, takim jak ja, te okładki kojarzą się bardziej z dziełami kilkulatków, które dumni rodzice gromadzą do jakiejś teczki, a potem odkładają na strych, gdzie te popadają w zapomnienie i zakurzenie. Podobne skojarzenia mam zresztą patrząc na okładkę płyty Everything Plain grupy The Loving Spoonful, autorstwa jej lidera Johna Sebastiana. Ale we wszystkich tych przykładach zakładam, że artyści podeszli do tworzenia tych okładek z poczuciem humoru, na luzie, z dystansem do siebie. Gorzej, jeżeli projekt, za który zapłacono i zlecono, nie wyszedł albo w najlepszym wypadku pozostawia sporo do życzenia, jak w przypadku klasyków sceny metalowej. Ja zespół Running Wild bardzo lubię, mam do niego słabość, bardzo lubię ich okładki, zwłaszcza te pirackie, natomiast w przypadku albumu Port Royal zdecydowanie coś zawiodło. Najprawdopodobniej umiejętności grafika, bo z całym szacunkiem, ale zespół aż tak źle nie wygląda, zwłaszcza ówczesny perkusista Stefan Schwarzman. A tutaj trzeba przyznać, że najlepiej wypada maskotka zespołu, szkielet pirata o imieniu Adrian, który notabene był takim najprawdopodobniej nawiązaniem do legendarnego Ediego zespołu Iron Maiden. Ale ta okładka i tak jest o niebo lepsza od koszmaru, jaki zafundował zespołowi TurboGrafx, tworzący okładkę do kultowej w Polsce płyty Kawaleria Szatana. Ja wiem, może się czepiam, ale sorry. Pewnie miało być strasznie i mocno, jak dla mnie jest po prostu śmiesznie. I chyba podobnego zdania jest sam bohater okładki, bo jak dla mnie to ten trupek tak jakby się szczerzył w uśmiechu. A to znowu tylko przekąska przed daniem głównym. Oto przed wami królowa matka wszystkich złych okładek. Ostatni wojownik, też zespołu Turbo. Przyznam, że padłem ze śmiechu, jak wiele lat temu kolega pokazał mi ją po raz pierwszy. I od razu sprostowanie, to jest projekt, który znajdziecie tylko na starych kasetach wydanych przez Polton. Ale to jest oficjalne wydawnictwo, w środku można znaleźć informację, że za konceptem okładki stoi zespół i wytwórnia Metal Mind. To nie jest żaden szemrany pirat, to jest oficjalne wydawnictwo. Co tym bardziej mnie zaskakuje i żenuje. Jakim cudem coś takiego mogło ujrzeć światło dzienne? Za kolejnymi przykładami nie stała żadna tajna myśl projektowa, żadna ukryta filozofia. Zadanie było proste. Strzelmy fotkę zespołu i już. Co zatem poszło nie tak? No cóż, kiedy przez długi czas konsekwentnie budujesz swój imidż, to możesz się spodziewać, że fani będą mieli jakieś oczekiwania i nagła zmiana stylistyki nie każdemu może się spodobać. Przekonali się o tym Ramonsi, wydając album End of the Century, przygotowany z udziałem słynnego producenta Phila Spectora. Pomijając kwestie muzyczne, na okładce zespół zaprezentował się po raz pierwszy
nie w swoich słynnych skórzanych kurtkach, ale w koszmarnie kolorowych t-shirtach. Po tych kultowych okładkach od debiutanckiego albumu czy płyty Rocket to Russia, ta cukierkowa stylistyka naprawdę dla wielu starych fanów okazała się pigułką nie do przełknięcia. Podobnie jak muzyka, która momentami dryfowała w naprawdę dziwne klimaty. Grupa straciła sporo tych starych fanów. Tymczasowo zyskała też nowych dzięki przebojom lecącym w radiu. Natomiast ten komercyjny kompromis okazał się też jednym z powodów konfliktu wewnątrz zespołu. Johnny Ramone, gitarzysta, był wściekły, dowiedziawszy się, że Didi i Joey, czyli basista i wokalista, przegłosowali go i że nowa okładka będzie wyglądała właśnie w ten sposób. Marky Ramone, perkusista, jako nieoryginalny członek zespołu, nie miał prawa głosu. Johnny uważał, że wystarczającym przegięciem, wystarczającym kompromisem jest to, co nagrali na nową płytę. Nie rozumiał, po co jeszcze mają rezygnować ze swoich kurtek. Uważał to za zdradę i nigdy tego kolegom nie wybaczył. A pewnie powinien być wdzięczny, że nagrywali w Los Angeles, a nie na przykład w Nassau na Bahamach, bo wtedy mogli skończyć z taką okładką jak Emerson, Lake and Palmer. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy to, co teraz prezentuję, to nie jest przypadkiem pomyłka i okładka zespołu Bee Gees, to niestety muszę go rozczarować. Tak, te opalone chłopaki prezentujące swoje nagie, owłosione klaty na tle karaibskiego pejzażu, to jest to słynne, progresywne trio. To znane z łączenia zaawansowanego technicznie rocka i muzyki klasycznej. Żadni królowie parkietu, a przynajmniej do tej pory, bo najwyraźniej w roku 1978 stwierdzili, że popłyną w rejs statkiem miłości. Nie wiem, czy na te stylowy wyrwali jakieś panny, ale wiem, że fani byli i do dzisiaj pozostają zniesmaczeni tą okładką. Zresztą o zawartości płyty też najlepiej się nie wypowiadają. No ale sam Carl Palmer po latach stwierdza, że jeżeli jesteś zespołem progresywnym, to nie nazywasz płyty Love Beach i nie dopuszczasz, żeby taka okładka w ogóle powstała. Nic dodać, nic ująć. Chociaż z drugiej strony, gdyby nie powstała, no to o czym byśmy dzisiaj rozmawiali? Być może o innych ciuchowych wtopach. Na przykład o strojach, w których pokazali się członkowie węgierskiej Omegi na okładce Csillagok Után, czyli swojego 8. albumu, po angielsku tłumaczonego na Sky Rover. Albo o dziwacznych strojach, które ubrali muzycy Golden Earring na potrzeby okładki Kontraband. Notabene bardzo fajnej płyty. Ja rozumiem, że to miał być rodzaj przebieranki, natomiast jak widzę faceta w białych rajtach, drugiego przebranego za pokojówkę, to zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno był dobry pomysł. I niestety do tego samego worka muszę wrzucić też jeden z moich ulubionych zespołów, czyli Rolling Stonesów, z okładką płyty Dirty Work, na której zaprezentowali się jak królowie obciachu. Nagromadzenie oczojebnych, krzykliwych kolorów jest dla mnie przynajmniej prawdziwą torturą dla oczu. A do tego dodajmy jeszcze te niezbyt szczęśliwe miny, te wyluzowane pozy, ale takie przyjęte na siłę. Ten Jagger w tych koszmarnych żółtych spodniach, siedzący na podłodze, ale z nogą zarzuconą na sofę i bosą stopą, gdzieś tam smyrający z tyłu Richardsa. Richards nie pozostaje mu do końca dłużny, bo jego kolano skierowane jest nie powiem gdzie. Ponoć okładka miała manifestować kryzys i napięcia, jakie pojawiły się w tym okresie w zespole. Jak dla mnie, to ona manifestuje przede wszystkim kicz lat 80. Co i tak jest lepsze od przeglądów mody z krainy barbarzyńców, jakie co jakiś czas serwują nam muzycy z grupy Manowar. I ja wiem, panowie mają super muskuły, są sprawni technicznie i w swojej kategorii nagrali naprawdę dużo fajnych numerów. Natomiast ja tego imidżu a la Conan Barbarzyńca nie jestem w stanie traktować poważnie. Przy okazji End of the Century Ramones wspomniałem o zawiedzionych oczekiwaniach i pewnie nimi można tłumaczyć też kiepską ocenę, jaką wystawiają fani okładce albumu Pet Sounds grupy The Beach Boys. W historii muzyki popularnej ten album określany jest jako przełomowy. Zainspirowany przez Rubber Soul Beatlesów i sam będący inspiracją dla kolejnego dzieła czwórki z Liverpoolu, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
I pewnie w zestawieniu chociażby z tymi okładkami tych albumów ta od Pet Sounds wypada blado. No bo też co my tak naprawdę na niej mamy? Mamy muzyków otoczonych przez kozy i karmiących je kawałkami jabłek. Ani pomysł to żaden odjechany, ani fotka jakoś super ustawiona i jakoś olśniewająca momentem ujęcia. Więc nic dziwnego, zwłaszcza zważywszy na zawartość muzyczną albumu, że fani są zawiedzieni i sfrustrowani, że tak udana płyta ma tak beznadziejne opakowanie. A mogło być zupełnie inaczej, mogli dostać coś zupełnie innego, bo ta wizyta w zoo, podczas której zrobiono tę sesję fotograficzną, bardziej przypominała porażkę niż piknik. A skąd w ogóle pomysł na taką wizytę? No cóż, według najczęściej powtarzanych wersji sam autor większości materiału na tej płycie, Brian Wilson, lider Beach Boysów, mówił, że każdy ma swoje ulubione dźwięki i to na tej płycie to są jego ulubione dźwięki. Użył przy tym określenia pet sounds, ponieważ słowo pet można tłumaczyć niekoniecznie jako zwierzątko domowe, ale też jako po prostu ulubieńca, czy jako przymiotnik ulubiony. Więc pet sounds to mogło być właśnie ulubione dźwięki, niekoniecznie odgłosy zwierząt. Oczywiście to drugie skojarzenie też jest słuszne. Na samej płycie użyto również odgłosów zwierząt. No i idąc tym tropem, ktoś zaproponował, żeby sesję fotograficzną zrobić w zoo. Wybrano się do ogrodu zoologicznego w San Diego i ta wizyta była porażką. Już na wstępie dyrekcja, czy tam administracja ogrodu nie była zachwycona tym, że zjawili się u nich muzycy na sesję fotograficzną, otoczeni oczywiście jakimś tam tłumem dodatkowych ludzi potrzebnych, żeby ta sesja w ogóle została zrealizowana. A i sami muzycy nie zachowywali się zbyt odpowiedzialnie. Według relacji pracowników zoo, jeden z muzyków rzucił marchewką w głowę tygrysa, inny próbował przeciągnąć przez kraty w klatce głowę antylopy. Nie wiem, czy żeby ją pogłaskać, przytulić się do niej. Nie wiem, co za pomysł. Poza tym na przykład muzycy brali na ręce jakieś szczeniaczki czy jakieś kurczaczki. Chwilę się nimi bawili, potem odkładali je, nie patrząc specjalnie gdzie, i odchodzili. Więc nic dziwnego, że pracownicy byli sfrustrowani, zwierzęta też niezbyt szczęśliwe, a sami muzycy też nie byli w siódmym raju. Mówią, że kiedy doszło już do tej sesji w tym dziecięcym zwierzyńcu, to okazało się, że kozy są napastliwe, skaczą na nich, popychają ich, podgryzają, więc to zdjęcie, które jakimś cudem udało się zrobić, pewno jedno z nielicznych, przedstawia tylko pozornie taką miłą scenkę. Tak naprawdę bardziej to przypominało pewnie walkę o życie. Nic więc zatem dziwnego, że po tych przeżyciach Brian Wilson już nigdy więcej nie odwiedził żadnego ogrodu zoologicznego. Zresztą tego w San Diego i tak by nie mógł, ponieważ po pobycie Beach Boysów cały zespół dostał od dyrekcji dożywotni zakaz wstępu. Ale okładka do Pet Sounds to i tak mały zawód w porównaniu z tym, jaki zafundował swoim fanom zespół Iron Maiden na płycie Dance of Death. Okej, nie każdy musi być fanem Steve'a Harrisa i spółki, ale praktycznie każdy fan rocka zna ich logo, zna maskotkę słynnego Ediego i kojarzy przynajmniej te charakterystyczne okładki, na których ta maskotka się pojawia. Ja osobiście bardzo je lubię, a wiem, że jest mnóstwo fanów, którzy wręcz pasjami uwielbiają te okładki studiować, wyszukując najróżniejszych smaczków. Tym bardziej okładka od Dance of Death musiała być dla nich zawodem. Ale o co chodzi? Ktoś może zapytać, patrząc na nią tylko pobieżnie. No mamy Ediego przebranego za ponurego żniwiarza, za śmierć. Mamy jakiś tam mnichów, mamy jakiś groteskowy bal maskowy. Wygląda całkiem w stylu Maiden, więc o co chodzi?
No więc na pierwszy rzut oka, albo jak ktoś jest niedowidzący, to owszem, jest to całkiem ok, ale jak się przyjrzymy bliżej, to okazuje się, że to jest po prostu niedorobione badziewie i tyle. A teraz detale. Za cały projekt, przynajmniej teoretycznie, odpowiada David Patchett. Ale informacji o tym na okładce nie znajdziemy. Dlaczego? O tym za chwilę. Pierwotnie na okładce miał się znajdować tylko Eddie w stroju właśnie śmierci oraz zakapturzone postaci w habitach za nim. Ale menadżerowi Maiden, Rodowi Smallwoodowi, projekt wydał się zbyt pusty i poprosił o jego wypełnienie. Być może Smallwood był świadom, jak wyglądała wydana kilka lat wcześniej okładka od debiutanckiej płyty Children of Bodom i bał się zarzutów o kopiowanie tamtego zespołu. Zresztą z perspektywy fanów, którzy uwielbiali te okładki Maiden zazwyczaj wypełnione najróżniejszymi detalami i smaczkami, też ta wersja podstawowa mogła zalatywać biedą. Według jednej wersji tego ulepszenia dokonał sam Patchett. Według innej na zlecenie Smallwooda ktoś z obsługi strony internetowej ironmaiden.com. Jakby nie było, projekt został wypełniony postaciami CGI, czyli grafikami wygenerowanymi komputerowo. I nie było w tym by może jeszcze nic złego, bo ten półprodukt David Patchett miał wziąć na warsztat i dokończyć, dbając o to, żeby wszystko było dopracowane, utrzymane w jednorodnej stylistyce. Ale w tym momencie na scenę niekoniecznie cały na biało wjechał Steve Harris, lider i basista zespołu, który stwierdził, że projekt podoba mu się w tej wersji, w jakiej go zobaczył, czyli w wersji roboczej. Zażenowany David Patchett poprosił tylko, żeby nie umieszczano jego nazwiska na okładce w sekcji credits, a Bruce Dickinson, wokalista Maidenów, mówi, że trudno go za to winić. W efekcie otrzymaliśmy graficzny koszmarek. Nie chodzi o samą scenę, jest całkiem klimatyczna. Mi osobiście kojarzy się z opowiadaniem Edgara Allana Poe Maska Czerwonego Moru. Co ma jakiś sens, bo przecież w przeszłości Maideni odwoływali się do twórczości tego pisarza. Więc sam zamysł jest spoko, natomiast wykonanie ze względu na ten roboczy charakter okładki mocno kuleje. Już na pierwszy rzut oka widać ten stylistyczny miszmasz, to, że te postaci w habitach w tle i sam Eddie różnią się stylistycznie od tych postaci wygenerowanych komputerowo i doklejonych. A jak przyjrzymy się bliżej, to znajdziemy dużo więcej smaczków, przy czym nie o takie chyba chodziło tym, którzy pasjami lubią studiować okładki Iron Maiden. No bo co mamy? Akrobatka stojąca na rękach ma najwyraźniej coś nie tak z ramieniem, więc nie powinna w ogóle takich wygibasów wyczyniać. Dziewczyna obok niej ma jakiś problem z prawym łokciem, a poza tym 6 palców w lewej dłoni. Koleś w czarnych slipkach, stojący na palcach po lewej stronie z przodu, w lewym, powiedzmy, dolnym rogu, ma zdecydowanie za długą lewą nogę. Dziecko siedzące na psie tak naprawdę na psie nie siedzi, tylko raczej na nim surfuje, a pod psem znajduje się jakaś bezpańska stopa. Teoretycznie chyba powinna należeć do osobnika znajdującego się z tyłu, czyli takiego człowieka w rogatej masce. Przy czym jeśli prześledzimy jego układ, jak stoi, to raczej powinna być to stopa lewa niż prawa. Łysa dziewczyna, znajdująca się z przodu po prawej stronie, też ma jakiś problem z łokciem, a poza tym, jak na mój gust, chyba jej się wydłużyła szyja. A podejrzewam, że wnikliwi fani studiujący okładkę dokładnie znaleźli takich kwiatków jeszcze dużo więcej. No cóż, nie była to popisowa okładka w wykonaniu Iron Maiden. Przy Lights Out UFO wspominałem o tym oczywistym mariażu rocku i seksu, wykorzystywanym często również na okładkach. No to jest zresztą zrozumiałe, sex sells przecież.
Natomiast ta granica między tym, co jest seksowne, uwodzicielskie czy prowokacyjne, a tym, co jest zwyczajnie niesmaczne, jest cienka i łatwo ją przekroczyć. Nie zawsze umyślnie, ale tych kilku artystów zdecydowanie wiedziało, co robi. Zespół Scorpions łączy z UFO najwyraźniej nie tylko pokrewieństwo gitarzystów, ale też pech, jeśli chodzi o dobór okładek. Przynajmniej moim zdaniem, oczywiście. I tak jak mówiłem, można się spierać co do artystycznej wartości okładki Love Drive. Niektórzy fani bardzo ją lubią. Jest to zresztą dzieło znowu tej słynnej agencji Hypnosis, więc okej, tu można się spierać o ten koncept. Natomiast mamy jeszcze coś takiego jak okładkę do płyty Animal Magnetism. No i sorry, ale dziewczyna na klęczkach, patrząca, nie wiem, z takim zwierzęcym oddaniem czy służalczością na pana i władcę, no to jest tak seksistowskie, że nawet w 1980 roku musiało robić słabe wrażenie. Do tego mamy jeszcze psa, który patrzy się za przeproszeniem w męskie krocze. Także naprawdę słabo. Równie dobrze jak dla mnie, sorry, to mogłaby być okładka jakiegoś, nie wiem, niemieckiego pornosa wydanego jeszcze na kasetach VHS. Dodam tylko, że to nie jest najgorsza okładka w katalogu Scorpionsów, ale tą z numerem 1 zajmiemy się w osobnym odcinku poświęconym okładkom kontrowersyjnym. W podobnym klimacie, ocierającym się o seksizm, ale też trochę o zoofilię, jest okładka płyty Love Hunter Whitesnake. Zresztą sam lider zespołu David Coverdale nieraz żartował, że nazwa zespołu wzięła się od jego penisa. Chociaż tak naprawdę została zaczerpnięta z tytułu piosenki od Whitesnake, pochodzącej z solowej płyty artysty jeszcze przed założeniem zespołu. Tylko, czy ktoś wsłuchał się w słowa tej piosenki i przyjrzał się tekstowi? Mamy tam w refrenie słowa Got a Whitesnake mama, wanna shake it mama, got a Whitesnake mama, gonna let it crawl on you. Co można przetłumaczyć? Mam białego węża, kochanie. Chcesz nim potrząsnąć, kochanie? Mam białego węża, kochanie. Pozwolę mu na ciebie wpełznąć. O jakim białym wężu mowa? Niech już sobie każdy sam to zinterpretuje i dopowie. W każdym razie, mając na względzie skojarzenia, jakie się tutaj nasuwają, a także fakt, że wąż w wielu mitologiach jest symbolem falicznym i Coverdale dobrze o tym wie, bo nieraz to podkreślał w wywiadach, no to trudno się dziwić, że okładka do Love Hunter była mocno krytykowana. Sam artysta odpierał te zarzuty o seksizm, mówiąc, że przesłanie tej płyty to bardziej aluzje czy podteksty. No, jak sam mówiłem, granica bywa bardzo cienka. Natomiast ostatni bohaterowie dzisiejszego epizodu zdecydowanie nie bawili się w żadne podteksty. Okładka debiutanckiego singla zespołu Wasp o wdzięcznym tytule Animal Fuck Like a Beast niektórym może się wydać śmieszna, ale ja osobiście uważam, że chłopaki na starcie sięgnęli dna. I okej, lider zespołu Blackie Lawless może tłumaczyć, że inspiracją do napisania tego kawałka było zdjęcie dwóch spółkujących lwów, które zobaczył w National Geographic, ale sorry, jednak od afrykańskiej sawanny do klimatów pornogore jest trochę daleko. Jak widać, temat kiepskich czy wręcz koszmarnych okładek, koszmarnych oczywiście subiektywnie, każdy może mieć inne zdanie, zapraszam do komentowania. Można by tak ciągnąć i ciągnąć. Ja w muzycznym subiektywie już się zatrzymam, a przynajmniej zapauzuję, bo są inne tematy równie ciekawe, o których chętnie bym Wam opowiedział, niekoniecznie tylko związane z okładkami. A już teraz bardzo dziękuję za Waszą uwagę, za Wasz czas. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, udostępniania. Zapraszam na fanpage Muzycznego Subiektywu na Facebooku. Jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał, to zapraszam na supi.pl do postawienia symbolicznej kawki. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem. No dobra, jeśli ktoś czekał na scenę po napisach i jeszcze kilka tych kiepskich niszowych okładek, to proszę bardzo i pozdrawiam.